Witam serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami i Życie na Filipinach. Niedziela rano. Na samym wstępie dziękuję za wszystkie komentarze, lajki. Witam nowych subskrybentów. Dzisiaj będzie aktywna niedziela. Jest kilka rzeczy do zrobienia. Może nie rzeczy są do zrobienia cały czas, no ale dzisiaj za to wezmę. Tak jak wiecie, wczoraj byłem w podróży, także trochę ciało odpoczywało. Po podróży nic nie robiłem. Także można coś podubać. Plan jest taki, żeby ściągnąć resztę podłogi nad salonem na drugim piętrze, rozebrać kolejne łóżko piętrowe, wtedy mamy 3 łóżka z głowy na drugim piętrze, a potem zobaczymy, oczyścić jeszcze belki, poimpregnować i wtedy w poniedziałek można było już wnosić płyty na górę na podłogę, bo materiał jeszcze nie przyjechał, jest niedziela, pewnie przyjedzie jutro przed śniadaniem, przed 12, może z samego rana. Mam nadzieję, że z samego rana, bo jutro przyjdą chłopaki. Jest co robić, ale po prostu jest lepiej do planowania, lepiej się planuje, jak już materiał jest na miejscu. No ale zobaczymy, dlatego też muszę trochę popracować na górze, żebyśmy jutro część płyt mogli już wnieść na górę, położyć na podłodze i mieć to z głowy po prostu. A jak nie jutro, to we wtorek. Zaczynajmy ten dzień. Jest chwila po godzinie 7. Wstałem o 6:30 naturalnie z siebie, bez budzika. Słońce jeszcze nie jest w zenicie, jeszcze nie jest tak gorąco. Jeszcze dach może nie zdążył się nagrzać na drugim piętrze, także powinno być bardziej znośnie, bo po godzinie 12 będzie tam sauna. Także ile się da, zrobimy od rana. Jak będzie czas, rozbierzemy tą ściankę tutaj działową, która oddzielała starą kuchnię. Możemy też ściągnąć ten bambus do spalenia. Bo tej ściany tu nie będzie, tu będzie tylko narożnik z tej murowanej ściany, ta betonowa kolumna z drugiej strony, a tu będzie otwarte. Ale to jest tam mała rzecz, żeby to rozebrać. Zrobi się to wszystko, to byłbym bardzo zadowolony. Ale jeżeli nie uda się zrobić wszystkiego, to też się nic nie dzieje, jutro też jest kolejny dzień. Trzeba zerwać tą część podłogi. A tutaj widzicie, w jakim stanie są te płyty. Jak je rozbierałem łóżko, stanąłem pomiędzy belkami na płycie, no i noga wpadła na dół. Także trzeba to zerwać, trzeba to spalić, bo nic się z tym innego nie zrobi. Widzieliście, jakie one są przeżarte. I rozważam jeszcze, zrobię to na pewno. To nie jest rozważenie. Wszystkie belki podokręcam jeszcze wkrętami, jak wiecie, przyjmij wkręty w Dumagetę i ta na miejscu. Wzmocnię konstrukcję wkrętami, nie na same gwoździe. I już jutro wtedy większa część, wrzucając 5 płyt na górę, mielibyśmy ponad połowę budynku już z podłogą docelową. Na to jeszcze przyjdą jakieś panele czy winyl, na pewno nie płytki, bo to był za duży ciężar. Ale coś jeszcze potem na to przyjdzie, ale to już nie w tym roku. W tym roku robimy tylko to na górze, tylko montujemy płyty na podłogę i to będzie wszystko. Potem skupiamy się, to jest nasz główny priorytet w tym momencie, ta struktura, jeżeli chodzi o ten budynek. Mam nadzieję, że w najbliższym tygodniu ściany będą miały docelową wysokość, zaczniemy szalować wszystko, okna już będą wszystkie na swoim miejscu. Chodzi mi o otwory, będzie można zamówić okna, a potem zajmujemy się sufitem i posadzką w kolejności dowolnej. No nic, zaczynajmy. A na górze wygląda to obecnie tak, żeby tylko nie pokazywać od dołu. Mamy jakiś stary stolik, prawdopodobnie też nie do datowania, pewnie też jest przeżarty, coś w środku podrążyło to drewno, tak myślę. Albo się go da, nie wiem, wujkowi, może na zewnątrz się gdzieś wystawi. Nie mam pojęcia jeszcze, co z nim będzie. Rozbieramy to łóżko, rozbieramy tą podłogę. Tutaj mamy dziurę, o której wam mówiłem. Jak się nogą stanęło, to wpadłem w dół. Tutaj, jak przesuwałem same łóżka, to nawet łóżka rwą te płyty. No także trzeba to wszystko zerwać. Tutaj są chwilowo założone, jak był Asbion, żeby druga sypialnia też była do wykorzystania. Spaliśmy przecież w niej
jedną albo dwie noce z Ernestine. Tutaj są płyty, ale to są płyty za 3,5 mm, leciutkie, cienkie. Nie mogę na tym stanąć, to na pewno. To na pewno. No jakbym na tym stanął, to bym spadł, jeżeli bym postawił nogę między belkami. No ale czego oczekiwać po płycie, która ma 3,5 mm grubości. Tutaj się podokręca wszystkie belki, tak samo tam na mocowaniu długimi wkrętami. I mówię, najpóźniej we wtorek chciałbym mieć tu zamontowane płyty, żeby już na dole się nic z góry nie pyliło. Łączeń płyt, łączenia będą widoczne od dołu, od góry zaklei się je taśmą. Nie będzie to duży problem, będą widoczne łączenia. Od dołu uda się lico do lica i będzie w porządku. Nie trzeba tego ani szpachlować, ani z tym robić. Będzie ok. Tu była jedna, druga, trzecia, czwarta płyta. Także wyjdzie jedna, druga, kawałek, kawałek, jedna, druga. 6 płyt pójdzie na to. Mam nadzieję, że 3 płyty wystarczą, żeby zrobić tą sypialnię. A tu będziemy musieli dokupić płyt, bo mamy tylko 9 płyt. Mamy tylko 9 płyt ze sklepu. Wzięliśmy wszystkie, które w tym momencie były dostępne. No ale już nie ma co gadać. Biorę się za pracę. I łóżka już nie ma, teraz trzeba wynieść materiał z łóżka. To, co nie nadaje do niczego, na stertę do spalenia. Będzie jeszcze podłoga dzisiaj do spalenia. Także tak. Ja pokażę wam, jak się po tym chodzi. Także nie powinno być problemów z zerwaniem tej podłogi. Jedyny problem to, że będzie się sypać. Wszystko będzie się sypać. O, pada, jak pięknie. Dach się trochę schłodzi i będzie tu się dało pracować. Jeszcze mam tylko 6 desek do usunięcia tutaj. I prawie połowa budynku jest już otwarta. Płyty nie dojdą do końca jeszcze, jak będą dwie, bo to będzie 2,40 i jeszcze kawałek tam. No a tu dziura w dachu kapie. Nie szkodzi, że kapie. Płyty są wodoodporne, jak je zamontujemy. No nic, biorę się dalej do pracy. Ściągnę te deski. Tutaj muszę trochę wyrównać linię. Ściąć to, co wystaje tutaj. Potem przeszlifować. I można impregnować. No ale trzeba też potem po szlifowaniu mogę zacząć sprzątać na dole, bo jak widzicie dość sporo rzeczy pospadało na dół. Tego pyłu z tych płyt. Zbliża się wieczór i zachód słońca. Jako że od kilku dni nie ma warunków do jakiegoś wykwintnego gotowania i jest niedziela, to jeszcze przed zachodem słońca przyjechałem do Lazji i zjemy sobie tutaj coś dobrego dzisiaj, wyjątkowego w niedzielę. Mam ochotę na burgera, jeszcze nie jadłem burgera w tym roku, będąc na Filipinach, także zjemy burgera, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze jest jakaś godzinka do zachodu słońca. I wybór padł na 24, na tą knajpę, o której wam wspominałem w którychś vlogach w Lazji. Tutaj też chyba jest zagraniczny właściciel, tak mi się wydaje, bo tutaj zawsze dużo siedzi białych, jest takie menu skonstruowane pod turystów. No i tutaj zamówiłem sobie double cheeseburger.
Zobaczymy co to będzie, ale jedliśmy tutaj jak byliśmy na wakacjach i było tu dobre jedzenie generalnie. Jak ceny sprawdzałem, to ceny też są nie najgorsze. Pizze są chyba po 240 peso, 240, 280, takie ceny jak w Lazy Beach Club, czyli jest to dobra cena, jest to cena ok na Filipinach. Ciekawe jak długo będziemy musiał czekać na moje jedzenie. No już jakieś psiaki sobie do mnie przyszły, ale nie jest lokal full nabity, także myślę, że długo czekać nie będę musiał. Zgodnie z oczekiwaniami na Filipinach są trochę mniejsze porcje niż w Europie, ale to jest tak wszędzie. To jest mój burger. Wygląda to lepiej niż jakiś McDonald's. Zobaczymy jak smakuje z fryteczkami. Biorę się za jedzenie i zobaczymy co to będzie. I pozamiatane. Więcej niż poprawny. Bardzo dobry burger, wydaje mi się, że mięso jest tutaj na miejscu klepane, są te burgery, że nie są gdzieś kupne, bo dość mocno doprawione. Poprawny burger. Jadłem w tym roku gorsze rzeczy. Nie jadłem nic, co było niesmaczne w restauracjach, ale jeżeli chodzi o proporcje ceny do jakości i wielkości porcji, no to tutaj jest ok, za te 200-250 peso są różne burgery. Jestem zadowolony. Na pewno miałbym pod uwagę w przyszłości wrócenie tutaj na burgera. Dobry był, no mówię, bardziej niż poprawny. Nie był to najlepszy burger w moim życiu, ale był smaczny. Pamiętam, że jak rok temu jedliśmy tutaj też inne rzeczy, pizzę, halo halo i wszystko było dobre i poprawne. Także warto w Lazji się tutaj zatrzymać, jeżeli mamy taką potrzebę, jeżeli jesteśmy głodni, to w Lazji można też zjeść sobie tutaj. No i poza tym w Lazji oczywiście Pinay Paje na markecie, bo to zawsze. A tuż za mną, na tej głównej ulicy, tuż za mną też jest bardzo dobra piekarenka, w której kupujemy sobie bułki słodkie i tego typu rzeczy. Tam 5 sztuk z reguły wychodzi za 30-40 peso. Można sobie pomieszać i też są bardzo dobre, z różnymi wkładkami, ale nawet nie wiem czasem co ja jem, a są bardzo dobre. Dobrze, wracamy do domu. I pora kończyć ten niedzielny dzień. Podłoga jest zaimpregnowana na górze. Można wnosić płyty, przymierzać, ewentualnie montować. Ale wydaje mi się, że jeszcze trochę w niektórych miejscach wzmocnię podłogę. Szczególnie na tych belkach, które podtrzymują całą konstrukcję. No bo łączenie jest tutaj tylko ścięte ze skosa. 45 stopni nachodzi na siebie. Przydałoby się jakieś kawałek drewna nakręcić na to, żeby też trzymało, żeby to nie miało przypadkiem ślizgu w dół pod ciężarem. Także zanim zacznę montować płyty, jeszcze raz dokładnie przejrzę tą konstrukcję. Zlokalizuję takie punkty, które wydają mi się po prostu najsłabsze i je wzmocnię. Poprosiłem Ernestine, żeby rano jutro odezwała się do sklepu z materiałami, o które ten materiał przyjedzie, bo wiem, mówili w piątek, że mają problem, czekają na zbrojenie, na pręty 12 od dostawcy i że może przyjadą w piątek, a może w sobotę. Mam nadzieję, że jutro już przyjedzie materiał, żebyśmy my mieli co robić. Jest z czego zacząć, no ale w trakcie dnia przydałby się więcej cementu, piachu, wszystkiego. Także mam nadzieję, że jutro to dojedzie. Jutro pierwsza rzecz od rana jedziemy do mechanika, zawieźć nową chłodnicę. O 8. O 8 zaczynają, po 8 zawieziemy. I będziemy wiedzieli, kiedy ewentualnie można odbierać samochód. Albo zrobię tak jak ostatnio, po prostu zrobię samochód i przyjadą do mnie, więc muszę podjechać do bankomatu i wyciągnąć gotówkę, żeby zapłacić mechanikowi. Trochę lepiej, ale było bardzo dużo tych termitowych trocin. Odnośnie termitów mamy jedną obserwację, ale to nie dzisiaj, bo ciągle jest ciemno. Jak nie zapomnę, to jutro wam pokażę. Jak szybko one potrafią budować te tunele swoje do chodzenia po drewnie, zewnętrzne, bo tak jak pokazywałem wiele razy na Machoniu, one nie idą w środek, tylko z zewnątrz lepią swoimi żuwaczkami, tak jak zwykłe. To też są termity chyba, te kopce takie wielkie są w Afryce.
Tak mi się wydaje, że też to są termity, tylko jakaś inna odmiana. Bo jak one idą po drewnie, to z jakiegoś powodu, nie wiem, czy żeby zabezpieczyć przed jaszczurkami, co na nie poluje, nie mam pojęcia, ale budują sobie taki tunel z jakiegoś materiału. Nie wiem, skąd ten materiał biorą, ale budują sobie taki tunel niewielki, na szerokość może małego palca, niezbyt wysoki, i w tym tunelu sobie chodzą. Mają bardzo dobrze rozwinięty ten system budowania tych tuneli, bo idzie im to naprawdę szybko. Zlokalizowałem jedno miejsce, gdzie sobie taki tunel robią na starej konstrukcji. Zniszczyłem im kawałek tego tunelu, żeby sprawdzić, co to jest. Czy to są mrówki czy termity? Spodziewałem się, że termity. Minęła jedna noc i całość jest odbudowana. Wiadomo, oni pewnie działają tak jak mrówki, termity, że stawiają jakieś hormony, substancje zapachowe, bo idealnie w tym samym miejscu, pilnując tych samych krawędzi, budują go tak samo. Odbudowali go w jedną noc. Dzisiaj im go zniszczyłem wieczorem, zobaczymy, na ile zrobią progres do jutra. A jak będą dalej tam budowali, już 2 razy mieli katastrofę budowlaną, już 2 razy im zniszczyłem, to będziemy mieli okazję na żywo, z dnia na dzień zobaczyć po prostu, jak to im idzie. Dobrze, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Witam nowych subskrybentów, tak jak zawsze. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, może najwyższa pora kliknąć na czerwony przycisk, jest to jakieś dodatkowe wsparcie na kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, Życie na Filipinach. No i pozdrawiam Juranda. Na razie, cześć.